Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś geopolityczny przegląd tygodnia z Adamem Eberhardem. Na zmianę będzie czasem profesor Mista, czasem Adam Eberhard, a może jeszcze będą inni goście. Będziemy omawiać to, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, w ostatnich dniach na świecie. Zanim połączę się z Adamem, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich patronów. Bardzo Państwu dziękuję za Wasze wsparcie. Jest ono niezwykle ważne. To dzięki Wam ten program istnieje i jest niezależny, co w dzisiejszych czasach nie jest częste. Na pewno takim pozostanie. Tym bardziej zapraszam do wspierania Układu Otwartego. Możecie to Państwo zrobić w serwisie patronite.pl. Teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Halo, aplikacja audio do medytacji i modlitwy, która dba o Twój wewnętrzny pokój, skupienie i zdrowy sen, nawet wtedy, gdy wydarzenia na świecie nie zwalniają tempa. Pobierz z linku w opisie. Adam Eberhard, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Adam jest w Bukareszcie, proszę Państwa, a ja jestem w siedzibie Instytutu Wolności. I to wszystko ma ze sobą związek, bo o Bukareszcie będziemy też mówić, ale też wspomnimy o Instytucie Wolności, który prowadzi, jak Państwo wiecie, Szkołę Przywództwa, a Adam Eberhard jest jednym ze znakomitych wykładowców. Bardzo Ci za to dziękuję. Wykładowców jest więcej, możecie Państwo ich znaleźć wszystkich na naszej stronie, a do końca przyszłego tygodnia trwa rekrutacja do kolejnej edycji. Link do szkoły znajdziecie Państwo pod nagraniem. Jeśli Adam zachęci Państwa wystarczająco swoją błyskotliwą wypowiedzią dzisiaj, to zapraszam zgłaszajcie się do szkoły. Adam prowadzi znakomite zajęcia, a nie tylko on. Tyle wstępu. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Rzeczywiście serdecznie wszystkich zapraszam. Adamie, zanim dojdziemy do Rumunii, to jednak z naszego punktu widzenia najważniejszym tematem są tak strategicznie to, co dzieje się wokół Ukrainy, między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Donald Trump w tym tygodniu rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak to zwykle w ostatnim czasie nic z tego nie wyniknęło. Putin zwodzi Trumpa, co dla nas nie jest zaskoczeniem, być może zaskoczeniem dla Trumpa, ale Trump dalej publicznie mówi, że rozmowy idą w dobrym kierunku i że chciałby, żeby skoczyła się ta krwawa łaźnia i wtedy będzie można wrócić do robienia świetnych interesów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Co to wszystko znaczy i gdzie jesteśmy? No, mam wrażenie, że nie posuwamy się specjalnie do przodu. Mamy do czynienia z taką grą pozorów po stronie rosyjskiej. Rosja kilka tygodni temu chyba naprawdę się przestraszyła tego, że jeżeli odmówi zaakceptowania tej propozycji 30-dniowego rozejmu, to wówczas mogą się posypać na nią jakieś dodatkowe sankcje. Została wówczas uruchomiona dyskusja na temat rozmów pokojowych. W ten sposób tamten temat został przykryty. Rzeczywiście doszło do spotkania delegacji rosyjskiej i ukraińskiej w Stambule. Do niczego to spotkanie rzecz jasna nie doprowadziło, bo i nie miało po rosyjskiej stronie doprowadzić. Na czele rosyjskiej delegacji stał naczelny ukrainofob rosyjski Władimir Medyński, ten sam, który negocjował w Stambule ponad 3 lata temu, gdy Rosja domagała się de facto kapitulacji Ukrainy. Więc tutaj się niespecjalnie wiele dzieje i wydarzyć może, no bo Rosja nie jest zainteresowana pokojem, jest zainteresowana tym, aby Ukrainę zniszczyć. No i tutaj nie ma specjalnie pola
do porozumienia. Natomiast myślę, że Rosjanie po pierwsze osiągnęli jedną rzecz. Już dzisiaj się nie mówi o 30-dniowym rozejmie, a nawet jeżeli się o nim mówi, o jakimś celu, który powinniśmy osiągnąć, to nie łączy się go z sprawą nałożenia sankcji, jeżeli do niego nie dojdzie. I to już jest pewien sukces, który osiągnęła strona rosyjska. Czy proces pokojowy będzie kontynuowany? No pewnie w takim czy w innym stopniu będą się te strony spotykały, bo ani Ukraińcy nie chcą pokazać, że nie chcą pokoju, ani Rosjanie nie chcą tego pokazać. Skoro prezydent Stanów Zjednoczonych sobie życzy, żeby z powodów PR-owych rozmowy trwały, no to one mogą jakoś tam pewnie trwać, ale tutaj żadnego przełomu nie widzę i zresztą nawet nie słyszę jednolitego przekazu ze strony Stanów Zjednoczonych. Ten przekaz jest bardzo, bardzo różny. Czy twoim zdaniem jakby Donald Trump może zmienić swoje podejście, no bo zdał sobie sprawę, że Putin nie pójdzie mu na rękę. Czy twoim zdaniem on nie dochodzi do momentu, w którym stwierdza, no zyski z ewentualnego handlu z Rosją i tak nie będą aż takie. Ewidentnie nie mogę tutaj odnieść sukcesu. No może jednak go przycisnę od innej strony i nałożę dodatkowe sankcje, a może dam trochę więcej sprzętu Ukraińcom. To ja mam wrażenie, że tutaj nie ma jednolitego stanowiska prezydenta Donalda Trumpa ani administracji. Słyszeliśmy po tej rozmowie telefonicznej 2-godzinnej z Putinem, że wszystko idzie wyśmienicie. To trochę w takim stylu trumpowskim zaklinania rzeczywistości. Później usłyszeliśmy i od Trumpa, i od sekretarza stanu Marco Rubio, że rzeczywiście nie idzie i że być może Rosja nie chce się dogadać, a wówczas Ameryka nie wyklucza nałożenia na Federację Rosyjską jakichś tam dodatkowych sankcji. To jest taka próba przyciskania Rosjan, wymuszania na nich gotowości do rozmów i kompromisu jakiegoś taką dziwną mieszanką próśb i gruźb, gdzie te groźby nie są na tyle wiarygodne, aby Rosję przestraszyć do rzeczywistych ustępstw, ale oczywiście mogą wymusić pewne taktyczne działania, no a te prośby jednocześnie one tylko rozzuchwalają, ponieważ Rosja proszona jest Rosją jeszcze bardziej asertywną, bo ona wtedy sobie interpretuje, że drożej może sprzedać to, co ma do sprzedania. Porozmawiamy jeszcze o Ukrainie i o sankcjach na Rosję, ale ponieważ jesteś w Bukareszcie, gdzie właśnie rozstrzygnięto niedawno wybory, a my jesteśmy tuż przed wyborami i rozmaite paralele czasem publicyści próbują robić, to porozmawiajmy chwilę o tym, co się zdarzyło w Rumunii, żeby nie zostawiać tego na koniec programu. Ogłoszono wyniki, które były trochę zaskoczeniem. Opowiedz proszę jakby po pierwsze o samych wynikach, o kandydacie, znaczy już o prezydencie przyszłym, no bo jeszcze formalnie nim nie jest, i co ta sytuacja nam w ogóle mówi o Rumunii, o demokracji i czy tu można robić jakieś porównania z tym, co dzieje się w naszym kraju. Okej, na początek od razu takie zastrzeżenia, tu nie jestem na zaproszenie żadnego ze sztabów wyborczych, jestem na Black Sea and Balkan Security Forum, takim największym rumuńskim wydarzeniu ze strefy bezpieczeństwa stosunków międzynarodowych, które zresztą otworzył Nicoșor Dan, czyli prezydent-elekt rumuński. No, to jak gdyby rozmawiając tutaj z przedstawicielami rumuńskich elit politycznych, eksperckich, politycznych, to można odnieść wrażenie, że rzeczywiście wielki kamień spadł im z serca. Oni się bardzo bali, elita rumuńska bardzo bała się zwycięstwa Simiona, kandydata antyestablishmentowego, który formułował hasła większej asertywności polityki rumuńskiej wobec Unii Europejskiej, ale przede wszystkim troszeczkę tak zgodnie z tą retoryką trumpowską domagał się zmiany sytuacji wewnątrz Rumunii,
zarzucając rządzącym elitom to, że są oderwane zupełnie od społeczeństwa, oderwane są od rzeczywistości. I to oczywiście trafiło na podatny grunt. Rumuni mają duże poczucie frustracji tym, jak wygląda sytuacja w ich kraju, mimo tego, że na papierze w tych wskaźnikach excelowskich PKB rumuńskie rośnie, no to ten wzrost gospodarczy nie zawsze przekłada się na kieszenie obywateli, a nie zawsze się równomiernie przekłada. Około 6 milionów Rumunów w ostatnich latach było zmuszonych do emigracji. Oni zresztą, co ciekawe, zasilili przede wszystkim ten radykalny elektorat antyestablishmentowy. Koniec końców wygrał Dan, czyli wygrał mer Bukaresztu, kandydat będący częścią tego układu politycznego, który rządzi Rumunią, ale troszkę na uboczu jego. To znaczy kandydat tych głównych sił politycznych, on nawet nie wszedł do drugiej tury. Natomiast i myślę, że dlaczego to się wydarzyło? To myślę, to jest jedno zdanie. To znaczy Rumuni mają bardzo duży, nie chcę powiedzieć kompleks, ale mają takie bardzo duże poczucie tego, że chcą być szanowani w Europie, chcą być traktowani jako Europejczycy pierwszej kategorii. Proszę pamiętać, Rumunia 13 lat czekała na przystąpienie, na dopuszczenie do strefy Schengen. Z powodów czysto politycznych była wstrzymywana, została dopuszczona do Schengen właściwie dopiero w tym roku. Więc myślę, że to, co zdecydowało, że doszło do bardzo dużego wzrostu frekwencji, ostatecznie zwycięstwa Dana, to była ten strach wielu Rumunów przed jakimś tam stopniem izolacji w Unii Europejskiej. To zadziałało. Ten czynnik międzynarodowy, zewnętrzny okazał się bardzo silnym czynnikiem, który faworytowi, no bo przecież, proszę pamiętać, Simeon miał w pierwszej turze 42% głosu, nie pozwolił specjalnie urosnąć i zakończył na 45%. No ale poprzednio przecież w pierwszej odsłonie tych wyborów niesamowity sukces odnosił Georgescu i miał być, no to on jakby wywołał całe to zamieszanie, czyli ktoś jeszcze dużo bardziej radykalny od Simeona i wtedy Rumuni się tym jakby nie przyjęli. Był to taki odruch buntu przeciwko całemu establishmentowi, jednak nie poszli za tym dalej. No tak. No Georgescu to był taki krzyk rozpaczy. On uzyskał tam chyba, zdaje się, 28% w tych pierwszej rundzie skasowanych wyborów w listopadzie zeszłego roku. Potem nie został dopuszczony do kolejnych wyborów, mimo że tak naprawdę nie było żadnych czytelnych dowodów na to, że to Rosjanie stali za jego kampanią wyborczą. Więcej, były wręcz dowody na tym, że jego kampanię promowała jedna z dwóch partii establishmentowych, Partia Narodowo-Liberalna, która w ten sposób chciała osłabić George Simeona właśnie, innego kandydata nacjonalistycznego, aby tym samym jej kandydat wszedł do drugiej tury wyborów. To się wszystko posypało, wszystko się nie udało, już nie ma co tam wchodzić w te wszystkie detale. No, jak gdyby poziom poparcia dla George'a Simeona w pierwszej turze wyborów, 42%, no pokazuje, że cały ten manewr z unieważnieniem wyborów napędził głosów siłom antyestablishmentowych, tak to nazwijmy. No ale jednocześnie nie na tyle, żeby ich kandydat wygrał wybory prezydenckie. Ta decyzja o skasowaniu, a zabronieniu Georgescu startowania wywołała ogromne kontrowersje i wiele dyskusji na temat współczesnej demokracji, a zwłaszcza demokracji w Rumunii, choć nie tylko. No i teraz, kiedy były te wybory, no to przegrany Simeon również zwrócił się do Sądu Konstytucyjnego i z wnioskiem o unieważnienie wyborów. Podobnie motywował, że była zewnętrzna ingerencja. To ten wniosek oczywiście nie przeszedł, no bo sądy w Rumunii, ja nie twierdzę, że tam były jakieś, nie mam pojęcia, właśnie chciałem cię o to zapytać, czy te jego zastrzeżenia były poważne, czy on to zrobił w sposób rytualny, a sąd oczywiście w sposób rytualny podjął taką decyzję, jaką wszyscy od niego oczekiwali. On to zrobił w sposób dość niezdarny, bo on na początku uznał te wybory, później zaczął je negować, podważać.
tam nie było jakichś takich elementów, które by uzasadniały unieważnienie tych wyborów teraz. Podobnie jak moim zdaniem nie było powodów, aby unieważniać te wybory w listopadzie zeszłego roku. Tamte zostały unieważnione z potrzeby politycznej i dobrze o tym wiemy i to jest taki dylemat, przed którym stoją siły liberalne, gdy przegrywają konkurencję demokratyczną, co wówczas robić. Myślę, że efekt całej tych turbulencji, które obserwujemy w Rumunii przez pół roku, jest taki, że oczywiście prezydentem został kandydat szeroko rozumianej elity politycznej, natomiast doszło do wyraźnego wsparcia George Simiona, partii AUR, która moim zdaniem będzie odnosiła w najbliższych latach sukcesy i szczególnie w wyborach parlamentarnych, które za 3,5 roku odbędą się w Rumunii, chociaż być może 3,5 roku to taka wieczność w dzisiejszych czasach, że przewidywanie czegokolwiek jest nadmiernym tupetem. Czy widzisz jakieś podobieństwa między tym, co dzieje się, czy działo się w ostatnich tygodniach w Rumunii i tym, co dzieje się dzisiaj w tych dniach w Polsce? Myślę, że to podobieństwo jest oczywiste jedno. Przy wszystkich różnicach pomiędzy umiejscowieniem kandydatów, ich poglądami, tym, że dwaj główni konkurenci w Polsce to jednak są siły, które są silnie zakorzenione, które dominują w polskiej scenie politycznej od lat. Natomiast w przypadku AUR-u i George'a Simiona mówimy o sile, która dopiero się pojawiła i sobie walczy, jakby nie rządziła Rumunią i walczy o swoje miejsce na rumuńskiej scenie politycznej, próbując tę scenę przebudować zupełnie głęboko. Natomiast oczywiście to, co jest wspólne dla Rumunii, dla Polski, dla Stanów Zjednoczonych, dla większości demokracji, to jest bardzo, bardzo głęboka polaryzacja społeczna, która oczywiście przekłada się na polaryzację polityczną, a może właściwie polaryzacja polityczna, która później się przekłada na polaryzację społeczną, to jest takie sprzężenie zwrotne. No i to nie jest dobre, to nie jest zdrowe z punktu widzenia efektywności funkcjonowania państwa, no ale to też jest pewna natura modelu demokratycznego. Czy też mówi się tam dużo właśnie o słabości instytucji, o ich zależności instytucji od polityki? Takie zarzuty w Polsce regularnie padają, niezależnie od tego, czy rządzi partia Donalda Tuska, czy Jarosława Kaczyńskiego. Te zarzuty są w Polsce częste i dosyć poważne. Rozumiem, że pewnie w Rumunii też tak jest, tylko pytanie, na ile jest, jakby wyborcy mają świadomość tego i w ogóle uważają, że to jest problem. No to jest sztandarowy problem podnoszony przez wszystkich i każdego. To jest coś, co jest podkreślane przez komentatorów rumuńskiej sceny politycznej, rumuńskiego życia społecznego od lat, że struktury państwa, że instytucje państwa są słabe, że jedyne instytucje, które są w miarę silne i sprawne, to jest armia oraz służby specjalne. Natomiast jeżeli chodzi o te instytucje takie właśnie w postaci ministerstw, agent rządowych, funkcjonowania państwa, no to ma wiele do życzenia. Pozostawia oczywiście przy wszystkim tym, co mówiłem na początku, Rumunia dokonała wielkiego postępu w ostatnich latach i choć wiele jest jeszcze do zrobienia, to inaczej niż w niektórych państwach Europy Środkowej widać bardzo wyraźny postęp. Padały zarzuty o wpływy rosyjskie w tej kampanii. Na ile rzeczywiście, znaczy po pierwsze, na ile temat Rosji, wojny w Ukrainie był tam obecny i co wynika z wyniku wyborów, jaka będzie postawa Rumunii wobec wojny, na ile możemy być spokojni, że Rumunia dalej będzie poważnym, rosnącym w siłę członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, tym samym naszym bliskim sojusznikiem. No to oczywiście będzie poczucie zagrożenia interesów rumuńskich przez Rosję jest oczywiste, zdiagnozowane właściwie przez wszystkie liczące się siły polityczne. Antyrosyjski w swych przekazach był również George Simion,
chociaż akurat w Polsce i w Europie to jak gdyby ten przekaz, jak gdyby pewna ocena jego, mam wrażenie, na skutek potrzeb politycznych ona była przerysowana i skarykaturyzowana. Natomiast problem... Bo przypomnijmy, przepraszam, że ci wejdę w słowo, Simeon przyjechał do Polski, poparł Karola Nawrockiego, wtedy premier Tusk oskarżył go o to, że jest prorosyjski, co chyba nie do końca było trafnym zarzutem, ale ten wątek rumuński się u nas też pojawił w kampanii. Nie, jeżeli Simeonowi można, jeżeli chodzi o te kwestie polityki wschodniej, zarzucać, czy jakby pokazać jego specyfikę, to jego antyrosyjskość, zresztą jak właściwie każdego w Rumunii, jest wyraźna. Natomiast Simeon jest sceptyczny wobec Ukrainy. To znaczy, pamiętajmy o tym, że w ogóle znaczna część rumuńskiego społeczeństwa ma wobec Ukrainy stosunek ambiwalentny. Tam jest jeszcze kwestia pamięci o Bukowinie, północnej Bukowinie, która w czasach sowieckich na skutek paktu Ribbentrop-Mołotow przypadła Związkowi Sowieckiego. Dzisiaj to jest część Ukrainy, jest tam mniejszość rumuńska, więc jak gdyby były spory na początku lat 90., również spory terytorialne rumuńsko-ukraińskie o Wyspę Wężową na Morzu Czarnym. Rumunia zwykła na siebie patrzeć jako jednego z 3 głównych aktorów w regionie Morza Czarnego, obok Rosji i Turcji. Wielka 40, czy nawet 35-milionowa Ukraina, ciągle 2 razy większa ludnościowo niż Rumunia. Ten obraz troszeczkę zakłóciła, więc te relacje ukraińsko-rumuńskie, one zawsze były podszyte pewną dozą nieufności. Simeon tę nieufność wyniósł rzeczywiście jako element agendy politycznej, więc myślę, że jeżeli się pojawiają zarzuty pod adresem Simeona, przegranego, w końcu kandydata na prezydenta Rumunii, o prorosyjskość, to raczej jest to takie trochę przekłamanie wynikające z jego bardzo charakterystycznego takiego niejednoznaczności w sprawach ukraińskich, bo generalnie strategicznie on rzecz jasna wsparcie Ukrainy popiera, chociaż tam dodaje ale i po tym ale formuje swoje zarzuty. No i oczywiście proszę pamiętajmy o tym, że z punktu widzenia Rumunii kluczem polityki wschodniej nie jest Ukraina, nie jest Rosja, tylko jest Republika Mołdawii. Jest Mołdawia zamieszkana przez Mołdawian, czyli tak naprawdę historycznie etnicznych Rumunów, Mołdawian, którzy mówią w języku rumuńskim, Mołdawian, których znaczna część ma paszporty rumuńskie, w tym elita polityczna, w tym pani prezydent Maja Sandu ma paszport rumuński i są napięcia pomiędzy tym kandydatami antyestablishmentowymi, pomiędzy partią AUR, pomiędzy George Simeonem a obecną liberalną, proeuropejską elitą mołdawską, która miała mu za złe Simeonowi, że forsuje agendę unionistyczną, czyli forsuje agendę połączenia Mołdawii z Rumunią. To nie jest jeszcze żadną zbrodnią, bo to tak naprawdę większość polityków mołdawskich mówi, że ten scenariusz nie może być wykluczony i być może okaże się słuszny i właściwy, ale że Simeon forsował tę agendę unionistyczną w taki sposób, bym powiedział, dość nachalny, nie biorąc pod uwagę bardzo skomplikowanej, bardzo niejednoznacznej sytuacji wewnątrz Mołdawii, tym samym być może trochę napędzając głosy siłom prorosyjskim w Mołdawii. Pamiętajmy, we wrześniu tego roku w Mołdawii będą fundamentalnie ważne wybory parlamentarne i wiele na to wskazuje, że większość uzyskają siły prorosyjskie wtedy. No i stąd antyrosyjska postawa Rumunii. Rozumiem, że jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, w każdym razie nie wiem, jeśli chodzi o sankcje na przykład w Unii Europejskiej, tak, to tu postawa Rumunii pewnie się nie zmieni. Oczywiście. To wróćmy wobec tego właśnie do sankcji. Znaczy porozmawiajmy chwilę o sankcjach, które kolejne zostały nałożone na Rosję. 17 pakiet sankcyjny. Na ile to jest istotne, na ile to może jakby zwiększyć presję na Rosję, na ile to jest bardziej symboliczne, jak ty uważasz i na ile możemy się spodziewać kolejnych
pakietów sankcyjnych nie tylko ze strony Unii Europejskiej, ale też G7, no i w końcu Stanów Zjednoczonych. To są już tak naprawdę te sankcje, one mają charakter rytualny. Niech liczba 17 wskazuje na to, jak małymi kroczkami Unia Europejska, małymi kropelkami dolewa tych sankcji, osłabiając rosyjską gospodarkę, to właściwie tutaj moja jak gdyby fundamentalna uwaga. To znaczy, jeżeli sankcje, które nałożyłaby Unia Europejska na Rosję, które dzisiaj obowiązują na skutek tych 17 kolejnych pakietów sankcyjnych, jeżeli one za jednym zamachem byłyby nałożone w 2022 roku, to wówczas rosyjska gospodarka by ucierpiała w olbrzymim stopniu. Przez to, że jest to realizowane właśnie taką metodą bardzo powolną, to rosyjska gospodarka ma czas na przygotowanie się, na adaptowanie się, na przyzwyczajanie się i rezultat, który te sankcje nakładane na Rosję mają, on jest tak naprawdę bardziej symboliczny niż rzeczywisty. Tutaj oczywiście najważniejszym elementem tego pakietu sankcyjnego to jest uderzenie we flotę cieni. To tak zagadkowo, bajecznie brzmi. To chodzi po prostu o różne tankowce, stare tankowce nieporejestrowane, które próbują eksportować nielegalnie rosyjską ropę naftową, unikając tych wszystkich ograniczeń wprowadzonych w poprzednich sankcjach związanych na przykład z tym takim kapem, z ogranicznikiem cenowym i tak dalej. Które sankcje są istotne? Istotne są nie sankcje europejskie, istotne są sankcje amerykańskie, którymi Stany Zjednoczone od czasu do czasu grożą. I to przed tym, jak gdy jeszcze kilka tygodni temu rozmawialiśmy na temat 3-dniowego rozejmu, to się pojawiło w przestrzeni medialnej zapowiedź, że Trump, który jak wiemy uwielbia nakładanie sankcji na wszystkich i każdego dookoła, bardziej na sojuszników wprawdzie niż na wrogów, to dopuszcza nałożenie kilkusetprocentowych sankcji na import ropy naftowej z Rosji. Poza tym Stany Zjednoczone dysponują pewnym mechanizmem. Też na kraje, które kupują od Rosji. No tak, właśnie to chciałem powiedzieć teraz. Jak gdyby siła sankcji amerykańskich w porównaniu do sankcji europejskich jest taka, że Ameryka dysponuje instrumentami wymuszania przestrzegania swoich sankcji przez inne państwa świata. Poprzez jak gdyby tą groźbę secondary sanctions, tych sankcji wtórnych i pod tym względem, gdy rozmawiamy o sankcjach, to patrzmy się przede wszystkim na Stany Zjednoczone, a nie na kolejne w mozole i trudzie negocjowane pakiety europejskie. Ale nie wiemy, czy Stany Zjednoczone wprowadzą te sankcje. Moim zdaniem na tym etapie absolutnie nie wprowadzą, dlatego że Trump wierzy, że się dogada z Putinem. No więc jeżeli wierzy, że się dogada z Putinem, to on próbuje to jego przekaz jest taki, żeby grozić, aby gdzieś tam na horyzoncie majaczyły dodatkowe sankcje, których intencją jest tak naprawdę wystraszenie Rosjan i wymuszenie na nich konstruktywnych negocjacji. Ale no oczywiście w żaden sposób Trump nie chce przekreślić tychże negocjacji, więc jak gdyby nie jest chętny, aby już dzisiaj nakładać na Rosję jakieś dodatkowe, mocne sankcje. To jest ta groźba, która ma skłonić Rosjan do rozmów, plus oczywiście, tak jak już mówiłem na początku, razem z groźbami są formułowane przede wszystkim oferty pod adresem Putina. No, powiedziałeś na początku o tej rozmowie telefonicznej Trump-Putin dwugodzinnej, która Trump skomentował jako świetna, wybitna, fantastyczna. No i on tam bardzo ciekawy wątek sformułował. To znaczy on sformułował przekaz, że stoją przed Stanami Zjednoczonymi i Rosją olbrzymie perspektywy współpracy gospodarczej, która będzie niezwykle profitowa, dochodowa dla strony rosyjskiej. No to jest oczywisty sygnał tak naprawdę gotowości do schodzenia z sankcji, do łagodzenia systemu sankcyjnego wobec Rosji, o ile ta Rosja wykaże się konstruktywnością, jeżeli chodzi o tematy związane z zakończeniem wojny. Nie wykaże się, więc sprawa jest bezprzedmiotowa. A jaka jest twoja interpretacja? Dlaczego Donald Trump w to wierzy, że to jest możliwe, że Putin ustąpi?
Dlatego, bo on szczerze wierzy w swoją genialność, swoje zdolności negocjacyjne, potęgę Stanów Zjednoczonych i myślę, że on tak naprawdę jest przekonany, że Rosja jest partnerem bardzo słabym. Słabym, dlatego nie należy jej upokorzyć, dlatego należy dać jej troszkę wywindować ją w wymiarze retorycznym, pozwolić Putinowi wyjść z twarzą z tych negocjacji, w ten sposób osiągając sukces negocjacyjny. No, kłopot jest taki, że ja rozumiem, że tego typu model negocjacji, on oczywiście jest jakoś tam naturalny i myślę, że jak się handluje, jak się kupuje, sprzedaje nieruchomości na Manhattanie, to on częściej niż rzadziej działał. Natomiast w przypadku Rosji on abstrahuje w ogóle od kontekstu, w którym się poruszamy. To znaczy tego, jak żywotnym interesem dla Rosji jest podbicie Ukrainy. I tak naprawdę drugi element jeszcze, może już coraz bardziej wychodzący na pierwszy plan, to znaczy to, że ja absolutnie nie wierzę w to, że państwo rosyjskie jest w stanie działać poza logiką gospodarki wojennej, poza pełną mobilizacją społeczną, wojskową, gospodarczą na rzecz wojny. Prezydent Putin jest przywódcą czasu wojny i moim zdaniem to już jest do końca jego dni, tak już będzie. No oczywiście z założeniem, że pewne taktyczne przerwy w działaniach wojennych są możliwe, ale mobilizacja wojenna i wojna z Zachodem jako taka toczyć się będzie bez względu na to, jak kusić Donald Trump będzie rosyjskiego przywódcę fantastycznymi możliwościami handlu wzajemnego. A czy w otoczeniu Putina dzisiaj, porozmawiam też o tym, jak tam, o drugiej stronie, jak oni to odbierają, co Putin uzyskał albo nie uzyskał dzięki tym rozmowom z Trumpem, jak to jest odbierane w jego otoczeniu, znaczy co możemy odczytać, no bo oczywiście nie mamy głośnych komentarzy. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której ci oligarchowie mówią, no dobra, towarzyszu, dogadajcie się, bo my tutaj możemy naprawdę zrobić wspólnie i towarzyszymy poważne interesy z tymi Amerykańcami, to może ustąpmy mu trochę. Czy tam nie ma absolutnie żadnego nacisku i on może robić absolutnie dalej wszystko i ma poczucie, że dzięki tym rozmowom z Trumpem zyskuje. Nie, to ja w ogóle wykluczam, to jest taki car, który dzisiaj moim zdaniem w ogóle nie spotyka się z ludźmi, aby wysłuchać tego, co sami oni mają mu do powiedzenia. Raczej po prostu mówi, czego oczekuje i to jest moim zdaniem system absolutnie już odporny na jakiekolwiek wewnętrzny lobbying związany z interesami gospodarczymi, tych czy innych oligarchów, choć oczywiście wiadomo, że jest to reżim głęboko kleptokratyczny, więc nadal tam ta kasa, która jest w budżecie, ona jest rozkradana i różne osoby przybliżone do Putina na tym zarabiają. Więc znaczy Putin po tych rozmowach telefonicznych z Trumpem, on powiedział coś takiego bardzo charakterystycznego. On powiedział, że jest gotowy rozmawiać o memorandum, które będzie podstawą do rozmów na temat przyszłego pokoju, ale to memorandum powinno w sobie zawierać czynniki, które doprowadzą do wyeliminowania przyczyn wojny. Przekładając to na ludzki, to on mniej więcej powiedział tak: dobrze, możemy rozmawiać, ale tak naprawdę warunkiem jakichkolwiek poważnych rozmów jest wypełnieniem moich fundamentalnych żądań związanych z funkcjonowaniem państwa ukraińskiego. To znaczy, jeżeli się zgodzimy co do tego, że postawą Zachodu również. No tak, to jeżeli zgodzimy się, że Ukraina zostanie zwasalizowana przez Rosję, to możemy podjąć realne, rzeczywiste negocjacje na temat tego, jaka będzie skala ustępstw terytorialnych, jak będzie realizowana zasada wasalizacji, jak będzie wyglądało utrzymanie później pokoju i tak dalej. Ale ten pierwszy fundamentalny warunek kapitulacji Ukrainy, on jest zgłoszony jako rzecz
konieczna do tego, abyśmy w ogóle na poważnie byli w stanie rozmawiać. Mam wrażenie, że ten przekaz on jest puszczany mimo uszu przez administrację Donalda Trumpa, no bo on jest strasznie niedogodny, on jest niewygodny, bo on tak naprawdę mówi o tym, że wymuszenie rzeczywistych rozmów wymagałoby wcześniejszej kapitulacji, więc ciężka sprawa. Czy ty masz zdanie na temat tego, jak długo Rosja może prowadzić jeszcze wojnę? No bo toczą się dwie dyskusje, tak jak długo Ukraina będzie w stanie, jak długo Ukraina z rosnącą własną produkcją zbrojeniową i wsparciem Zachodu, który no też jakoś rośnie, znaczy zachodniej Europy, tak, nie Stanów Zjednoczonych, ile będzie w stanie jeszcze wytrzymać i jak długo powstrzymywać napór Rosjan, no ale też pojawiają się głosy poważne, zresztą teraz uczestniczę w konferencji Strategic Arc PISM-u, w której też mówiłeś o tym, no w pewnym momencie Rosja jakby pęknie, no bo nie będzie w stanie, będzie walczyć tak długo, jak będzie w stanie odtwarzać siły ludzkie i sprzętowe, tak? I nikt dokładnie nie wie, jak to, ile jeszcze będzie w stanie produkować sprzętu, czy odtwarzać, naprawiać, reperować, ściągać. A jaka jest twoja estymacja? A moja jest taka, że pęknie albo nie pęknie, może nawet nie pęknie. Czyli nie przegramy albo będzie remis, jak mówił Kazimierz Górski. No nie, no wiesz, znaczy to jest równanie z bardzo wieloma niewiadomymi, rzecz jasna. To jest pytanie o cenę ropy, to jest pytanie o zdrowie Putina, to jest pytanie o jakieś tam tendencje w społeczeństwie, choć mam wrażenie, że to społeczeństwo jest bardzo spacyfikowane. Jeżeli weźmiesz ekonomistę i zadasz pytanie ekonomiście, ile zostało jeszcze kasy w Funduszu Dobrobytu Narodowego, którą można przepalić na tą wojnę, no to on ci odpowie, no to Putin jest w stanie walczyć do końca 26 roku na przykład. No a ja na to odpowiem, no może tak, a może nie, no bo może się okaże, że dostanie 100 miliardów dolarów od Chin w taki czy w inny sposób, bo Chiny są niezainteresowane upadkiem Rosji i wówczas już ta przepowiednia musi być przesunięta o rok, 2 czy 3 do przodu, prawda? Duża różnica, prawda? Można powiedzieć, no tak, ale ktoś inny powie, no dobrze, ale zginęło już tam i zostało wyeliminowanych z wojny 400 czy 500 tysięcy rosyjskich żołnierzy, no to już tutaj sięgamy granic. Nie sięgamy żadnych granic. Rosja to jest kraj 140-milionowy. Oczywiście wiadomo, że Putin nie jest zainteresowany pełną, powszechną mobilizacją jak w czasie II wojny światowej, chociaż myślę, że ten scenariusz również gdzieś tam majaczy, no bo boi się oczywiście konsekwencji społecznych, ale może się podsunąć do wszystkiego. To znaczy to gdyby kwestie zasobów ludzkich to jest problem w większym stopniu Ukrainy niż Federacji Rosyjskiej. No i trzeci element, zmęczenie wojną. No, ja bym postawił wręcz hipotezę, że właściwie bez wojny Putin dzisiaj już nie może rządzić, to co powiedziałem kilka minut temu. A jak odczujesz to, że bazy rosyjskie wzdłuż granicy fińskiej są wzmacniane? Pojawiły się na ten temat informacje. Czy to są takie sygnały stratkomowe, czyli strategic communication, czyli strategiczna komunikacja, wysyłanie, no zobaczcie, stanowimy zagrożenie dla was na różnych polach i odcinkach? Czy to jest przygotowywanie się do czegoś? Jak to odbierasz, jak interpretujesz ten ruch? Tak, i dlaczego teraz to się pojawiło? To się pojawia, to zostało zapowiedziane przez Putina po tym, jak Finlandia i Szwecja przystąpiły do NATO. To było wyraźnie zakomunikowane, więc skoro były groźby, to Rosja jest zmuszona podjąć pewne działania, aby pokazać, że to działania rzeczywiste i Finlandia, i poziom bezpieczeństwa Finlandii w efekcie członkostwa w NATO zmaleje, a nie wzrośnie, bo to jest przekaz Putina. Drugi element jest związany z czynnikiem wewnętrznym. Proszę pamiętajmy o tym, że Rosja
przedstawia swoją wojnę przeciwko Ukrainie tak naprawdę jako kampanię defensywną, w której to Rosja się broni przeciwko NATO, które weszło na święte kanoniczne ziemie rosyjskie, jakimi jest Ukraina. I jak gdyby z tego względu budowanie tej psychozy otoczenia, osaczenia przez NATO i konieczności tam zwiększania zasieków gdzieś tam przy granicy z Finlandią sprzedaje się dobrze. No i trzeci element, być może najistotniejszy, to jest pewna gra wobec Zachodu, która jest związana z właściwie naturą tej wojny. W grudniu 2021 roku, na 3 miesiące przed wybuchem przed pełnoskalową agresją rosyjską, Ławrow sformułował 2 żądania, takie ultimatum pod adresem Zachodu. Pierwsze dotyczyło spraw ukraińskich, ale drugie dotyczyło wschodniej flanki NATO, Europy Środkowej, tego, że Rosja domaga się tak naprawdę wypracowania nowych mechanizmów architektury bezpieczeństwa europejskiego, które zamieni nasz region w szarą strefę bezpieczeństwa. I jeżeli ktokolwiek myśli, że Putin zapomniał o tym żądaniu na skutek niepowodzeń, które osiąga na Ukrainie, to jest w bardzo, bardzo grubym błędzie. To jest fundamentalny cel rosyjski, który zostanie w czasie ewentualnych negocjacji pokojowych i rozmów z Zachodem na pewno podniesiony, ponieważ Rosjanie uważają, że jak Zachód będzie wystarczająco zmęczony wojną, będzie wystarczająco zastraszony tym, że Rosjanie zaatakują państwa bałtyckie na przykład, że rozpoczną jakieś szaleństwo, które wciągnie nas wszystkich w wir potężnej wojny, to będą skłonni do ustępstw, że te państwa zachodnie będą skłonne do ustępstw, również jeżeli chodzi o architekturę bezpieczeństwa Europy Środkowej. Ta wojna o Europę Środkową i jej położenie geopolityczne, ona się toczy teraz, w czasie obecnego konfliktu zbrojnego i będzie to przez Rosję podnoszone, gdy przyjdzie czas rzeczywistych, a nie pozorowanych jak obecnie negocjacji pokojowych. No i pewnie ma jakieś podstawy, żeby myśleć, że Zachód może tak się zachować. Co prowadzi mnie do jeszcze jednego wątku związanego z Rosją, Ukrainą, Zachodem, czyli potencjalnej wspólnej misji wojskowej, o której się mówi. No bo jeśli ma dojść kiedyś do zawieszenia broni, a potem do jakiegoś traktatu pokojowego, nieostatecznego, do czegokolwiek, tak, do zaprzestania wojsk, no to ktoś będzie musiał pilnować tego porządku. No i w każdym razie przywódcy Francji i Wielkiej Brytanii mówią o tym, że są gotowi wysłać tam misję pokojową. Czy to w ogóle twoim zdaniem jest możliwe, realne? Czy te państwa mają nie tylko Francja i Wielka Brytania, ale czy w Europie są takie siły, które byłyby gotowe i jest wola polityczna i są zdolności do tego, żeby wysłać wystarczającą grupę żołnierzy, którzy mogliby realnie pilnować tej granicy? No tutaj w tle pokazujesz artykuł, który kilka dni temu napisałem o tym, że to jest ta misja, której nie będzie, która jest istotna z punktu widzenia debaty wewnątrz Europy, bo ona mobilizuje, ona pokazuje gotowość do przejęcia przywództwa przez prezydenta Francji, do wykazania sprawczości europejskiej. Natomiast ewentualna misja wojskowa na Ukrainie, ona po pierwsze ma jeden podstawowy problem. To znaczy taki, to jest dokładnie to, co w poprzednim wątku rozmawialiśmy, to znaczy Rosja prowadzi wojnę przeciwko NATO. Wojska państw NATO na Ukrainie regulujące pokój albo utrzymujące pokój, to z punktu widzenia Putina jest największe upokorzenie, jakie mogłoby mu się przytrafić, prawda? Więc o ile nie dojdzie do załamania, do implozji wewnętrznej Rosji, jeżeli będziemy mówili o jakimś pokoju wynegocjowanym z Rosjanami, to ja jestem absolutnie przeświadczony, że pierwszy warunek postawiony przez Rosję będzie taki, abyście nawet się nie ważyli wysyłać francuskie, niemieckie, czy polskie, czy jakiekolwiek inne wojska na terytorium Ukrainy, ponieważ to jest dla nas upokorzenie, to tego w żaden sposób nie zaakceptujemy. Chińczycy niech stoją. No
No właśnie, to też tam pisze, że tam ewentualnie można by wysłać Hindusów czy Chińczyków i to tylko wówczas, jak Rosja uzna, że osiągnęła swoje cele w tej wojnie. To znaczy, jeżeli na przykład zakładamy, że Rosja chce Ukrainę wschodnią i południową anektować, a z Ukrainy centralnej zrobić taką nowe niemiecką Republikę Demokratyczną, takie NRD, taką zwasalizowaną Ukrainę, a na przykład Galicję pozostawić samą sobie, no bo Galicję wiedzą, że nie są w stanie specjalnie, nie mają pomysłu na Galicję, nie są w stanie tej nacjonalistycznej Galicji podporządkować, to ja sobie umiem wyobrazić, że wówczas Rosjanie powiedzą: dobra, siły pokojowe na Zbruczu, czyli na rzece, która stanowiła w okresie międzywojennym granicę polsko-sowiecką, i niech tam Chińczycy rozdzielają banderowców z Ukrainy Zachodniej od tego nowego NRD, tej Ukrainy właściwej, którą my będziemy sobie resocjalizować w takim stalinowskim wydaniu poprzez sądy, poprzez rozstrzeliwania, poprzez zsyłki i tak dalej. Natomiast jeżeli by państwa zachodnie, i tutaj daję kolejny scenariusz, zdecydowały się na wysłanie swoich wojsk w czasie toczącej się wojny albo wbrew działaniom rosyjskim, no tak naprawdę będziemy przed wielkim ryzykiem, że Rosjanie będą chcieli wykazać naszą nieadekwatność, wykazać nasz brak siły, determinacji. Pamiętamy lepiej lub gorzej Srebrenicę, batalion ONZ-owski, holenderski, który w popłochu się wycofał i doszło do ludobójstwa w mieście. No, Rosjanie dysponują instrumentami również natury militarnymi, aby wykazać, że na froncie o długości 1000 kilometrów i 600 tysięcy żołnierzy rosyjskich, 10 czy 20 tysięcy żołnierzy europejskich nie robi żadnej różnicy, również politycznej. A to, czy Europa jest w stanie tych 10 tysięcy czy 20 tysięcy żołnierzy wysłać z punktu widzenia swoich zdolności, to także jest wielki znak zapytania, ale do tego to zaproś specjalistę od europejskiej obronności, niech z ręką na sercu powie, do czego Europa w wymiarze takim infrastrukturalnym i wojskowym jest zdolna. Ja mam wątpliwości. No też my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie jasno. Znaczy, w trakcie kampanii odpowiadamy, no ale kampania niestety rządzi się swoimi prawami i właśnie po wszystkich stronach sceny politycznej głos jest taki sam. Nigdy nie wyślemy tam polskich wojsk. No można zadać pytanie, a dlaczego o tym nie rozmawiać? Tak? Znaczy, ja rozumiem, dlaczego my nie chcemy, czy dlaczego lepiej, żebyśmy my odegrali inną rolę w tym, ale dlaczego na dzień dobry podczas rozmów mówimy nie, zamiast potargować się i coś uzyskać, bo i tak będziemy, jeżeli do czegoś dojdzie, to i tak my będziemy w tym odgrywać rolę, tylko pewnie nie z wojskami na ziemi ukraińskiej, ale powinniśmy to moim zdaniem lepiej pograć. To wiesz, znaczy przede wszystkim moja teza jest, że tych żadnych wojsk nie będzie. One by wymagały twardych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. To jak Stany Zjednoczone mają dawać gwarancje bezpieczeństwa, to dadzą je nie wojskom europejskim, tylko Ukrainie. Też moim zdaniem wykluczone. Więc tych wojsk nie będzie, ale rzeczywiście rozmowa o tych wojskach ma pewien cel polityczny. To znaczy formułowanie stanowiska, na przykład, że na pewno nigdy nie wyślemy wojsk na Ukrainę, to jest oczywiście wynikiem pewnej dynamiki wewnątrzpolitycznej w Polsce, toczącej się kampanii wyborczej, świadomości polskich partii politycznych, polskich przywódców co do tego, jakie są pogarszające się nastroje, jeżeli chodzi o Ukrainę w naszym kraju. One są zrozumiałe wewnętrznie, natomiast oczywiście to, że Francja opowiada o wysłaniu kontyngentu na Ukrainę, nie oznacza, że Francja wyśle ten kontyngent. Ale to, że opowiada o tym, to jest wykorzystywanie tej narracji jako pewnego elementu pozycjonowania sił politycznego. Czyli mamy do czynienia z grą pozorów, której intencją jest tworzenie iluzji europejskiej sprawczości. Ale oczywiście zakończy się tym, że ani chętna Francja nie wyśle wojsk na Ukrainę, ani niechętna Polska ich nie wyśle, więc w sumie wyjdzie na to samo. Tak, no tylko że Francja od jakiegoś czasu odgrywa taką rolę głównego mahera, czy tu w Europie w każdym razie, czy głównego rozgrywającego, a jak sprawdzimy dokładnie, ile Francja dostarczyła sprzętu na Ukrainę, no to nie są to imponujące ilości.
A opowieści o tym, że wyślemy wojska na Ukrainę, zupełnie nic nie kosztują. Nie kosztują żadnego sprzętu, nie kosztują żadnych zabitych żołnierzy, nie kosztują niczego. One tylko i wyłącznie w przypadku Francji budują poczucie mocarstwowej sprawczości, a w przypadku Polski budują niezadowolenie elektoratu. Dlatego inne zachowanie premiera Polski, a inne zachowanie prezydenta Francji w tym temacie. Ale nie pomaga nam to w budowaniu na przyszłość relacji z Ukrainą. I tu jest oczywiście w ogóle kwestia tego, co się mówi w kampanii wyborczej na temat Ukrainy, przyszłości Ukrainy w NATO. To nie służy moim zdaniem w ogóle polskiej racji stanu. Ale... Proszę bardzo. Nie, no akurat myślę, że tych napięć i punktów spornych w relacjach z Ukrainą w najbliższych miesiącach będzie dużo więcej, dotyczących dużo ważniejszych rzeczy i myślę, że te relacje one i tak będą bardzo obciążone kwestiami choćby handlowymi, związanymi z eksportem produktów rolnych ukraińskich, z usługami. Znowu przecież nie zamknięty jest temat usług transportowych, które Ukraina ma preferencyjne warunki. Tak naprawdę problem jest taki, że Ukraina wraz z wybuchem wojny uzyskała dostęp do rynku europejskiego jednostronny, bez żadnych wyłączeń, na zasadzie takiej od razu decyzji politycznej. No i takie państwa jak Polska, najbliżej położone Ukrainy, one największe koszty z tym związane muszą pokrywać. To jest jedna rzecz. No. A druga rzecz, no to jest generalnie sentyment wobec Ukrainy. To mam wrażenie, że tutaj jeszcze kwestia migracyjna, kwestia Ukraińców mieszkających, pracujących w Polsce, ona również jakoś tam się negatywnie coraz bardziej przekłada na opinię publiczną i na postrzeganie generalnie państwa ukraińskiego. No, wojna jest męcząca. Pojawił się natomiast nowy ton w innym miejscu, ważnym symbolicznie, duchowo i pytanie, czy politycznie miejscu świata, w Watykanie. Nowy papież mówi inaczej o wojnie na Ukrainie, o samej Ukrainie niż jego poprzednik Franciszek. Mówi o umęczonej Ukrainie, która czeka z nadzieją na negocjacje w sprawie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Proponuje, żeby w Watykanie przeprowadzić negocjacje między Rosją a Ukrainą. Jak widzimy, rozmawia z prezydentem Zełeńskim, no to w Pałacu w kościele Świętego Piotra doszło do tego symbolicznej rozmowy Zełeńskiego i Trumpa, z której pochodzi to słynne zdjęcie. Czy twoim zdaniem to ma znaczenie? Ta zmiana postawy i ta propozycja rozmów w Watykanie, czy one mogą mieć jakąś inną rangę niż rozmowy w Ankarze, w Stambule czy gdziekolwiek indziej? No tak, no w wypowiedzi, no chyba to powinniśmy otwartym tekstem powiedzieć, to dotyczy kwestii politycznych. Wypowiedzi papieża Franciszka w sprawach ukraińskich, one były bardzo często gorszące. One były absolutnie sprzeczne z linią nauczania Kościoła. Mam wielką nadzieję i to chyba już widać, prawda, że papież Leon XIV pod tym względem będzie trzymał się moralnych pryncypiów i nie będzie relatywizował sprawy tego, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Czy to się przełoży? To też to jest ważne. To jest ważne dla katolików na świecie. To jest ważne również, myślę, jeżeli chodzi o postrzeganie tego konfliktu w krajach globalnego południa. W znacznym stopniu, w części co najmniej państw katolickich. Więc myślę, że taki głośny sygnał Stolicy Apostolskiej Watykanu, o ile będzie konsekwentny, to jest ważna rzecz, bo to nie wszystko to jest związane z czołgami, prawda? Stalin się pytał kiedyś pogardliwie, ile papież ma dywizji. No, siłą papieża nie jest posiadanie dywizji, siłą papieża jest oddziaływanie na ludzi. Natomiast no, czy to oznacza, że Watykan będzie perspektywicznie jakimś miejscem negocjacji pokojowych? No to po pierwsze, no,
Skoro nie ma potencjału do realnych, rzeczywistych negocjacji pokojowych, to zmiana lokalizacji niewiele zmienia, prawda? Bez względu, czy to jest Watykan, czy to jest Turcja, czy to jest Arabia Saudyjska, czy Szwajcaria, nie ma pola na dogadywanie się, więc nic tutaj nie będzie. To, co się już dobrego wydarzyło, to udział, trochę taki mimowolny, bo to nie była jakaś polityka Leona XIV, wpływ Watykanu na normalizację, nie chcę powiedzieć, normalizację relacji ukraińsko-amerykańskich, ale może bardziej powinienem powiedzieć normalizację relacji między przywódcami Stanów Zjednoczonych a Ukrainą. To znaczy po tej pamiętnej awanturze w Białym Domu Watykan był miejscem rozmów prezydenta Zełenskiego z Donaldem Trumpem, z wiceprezydentem Vance'em, gdzie te napięcia chyba były największe do tej pory, to ma taki wpływ kojący i Bogu niech będą dzięki. Bazylika Świętego Piotra odegrała pewną rolę. Pytanie, czy na ile jakie będą poważne konsekwencje tego i rzeczywiście niech one będą. Czy Bazylika Świętego Piotra będzie miejscem spotkania, czy teren Watykanu będzie miejscem spotkania też prezydenta Zełenskiego z Putinem? W to chyba możemy dzisiaj w każdym razie wątpić. Adamie, na koniec, czy jest coś, o czym nie powiedzieliśmy, albo coś, co twoim zdaniem jest najważniejsze w tym tygodniu, z czym powinniśmy zostawić naszych widzów? Nie, no może jeszcze tak trochę jako uzupełnienie tego, co powiedziałeś, znaczy ja w ogóle wykluczam jakiekolwiek osobiste kontakty, negocjacje na linii Putin-Zełenski. To znaczy nie, ci ludzie się nigdy nie spotkają, ci ludzie nigdy nie będą ze sobą osobiście rozmawiać. Putin przez 3 lata wojny w sposób bardzo konsekwentny stara się delegitymizować władze ukraińskie, diabolizować... Rosyjskie. Władze rosyjskie. Putin ukraińskie, tak. Samego Zełenskiego, przedstawiając go w najgorszy sposób. Znaczy, tutaj w ogóle nie ma pola do tego, aby rozmowy toczyły się na tak wysokim szczeblu. Putin w to się nigdy nie włączy. Zresztą też Rosjanie, oczywiście na niskim szczeblu, to one tam się mogą toczyć dowolnie, ale Rosjanie też bardzo wyraźnie starają się w ramach tej swojej w ramach tego swojego celu zwasalizowania Ukrainy, oni chcą oddziaływać na sytuację wewnętrzną, więc tam podważają, mówią, że z obecnymi władzami to my nie jesteśmy w stanie podpisać żadnej umowy, albo domagamy się wyborów prezydenckich na Ukrainie. Gdy Ukraina te wybory by dzisiaj przeprowadziła, to Rosja wówczas by tych wyborów nie uznała pod byle pretekstem i znowu by się pojawił problem delegitymizacji ukraińskiego państwa. Tak gdyby tutaj w ogóle takim ważnym elementem utrudniającym całą tą rozmowę o procesie pokojowym jest tak naprawdę dążenie Rosji do tego, aby zdelegitymizować państwowość ukraińską i władze ukraińskie. I to jest taki dodatkowy problem, który pokazuje, jak strasznie daleko jesteśmy od jakiegokolwiek przełomu dyplomatycznego. Bardzo ci, Adamie, dziękuję. I Państwu przypominam o Szkole Przywództwa. I to wszystko się łączy, bo jeśli mówimy o wyborach prezydenckich i często słyszymy narzekania na jakość kandydatów w tych wyborach i w ogóle jakość polskiej klasy politycznej, no to w Szkole Przywództwa możecie spotkać nie tylko Adama Eberharda, przede wszystkim Adama Eberharda, ale prawdopodobnie spotkacie też przyszłych szefów wielkich firm, właścicieli wielkich firm, przyszłych ministrów, a może i przyszły prezydent w tej edycji będzie się szkolił. Tego nie wiemy, ale po to pracujemy, żeby ludzie zarządzający i polską gospodarką, i polskim życiem publicznym, i polską polityką byli jak najwyższej jakości, lepsze niż do tej pory. I po to jest ta szkoła. Dlatego Państwa serdecznie zapraszam. Adamie, dzięki. Dziękuję serdecznie, również serdecznie zapraszam. Świetna praca, naprawdę. Bardzo, bardzo polecam Szkołę Przywództwa, a Państwa serdecznie pozdrawiam. Dzięki. Adam Eberhard był w Bukareszcie, znaczy jest jeszcze w Bukareszcie. Ja jestem w Warszawie. Dziękuję bardzo. Zachęcam do wspierania Układu Otwartego na patronite.pl. Subskrybujcie mój kanał. Muszę tam wcisnąć guzik w prawym dolnym rogu. Wtedy będziecie Państwo otrzymywać informacje o wszystkich moich programach. Dzięki serdeczne. Do widzenia.